Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Motorola V360. Jak widzicie, telefonik z klapką, tak sobie obrazowo go zobaczymy również, jak ten telefonik z 2005 roku wygląda tutaj po dziś dzień. No, posiada już 15 lat i tak tutaj się mniej więcej prezentuje. Jak widzicie, tutaj w tym przypadku nie posiadam tylnej klapki, bateria jakaś tutaj nieoryginalna, ale tych samych oczywiście rozmiarów i gabarytów, tak być powinno. No i tutaj zobaczcie, telefonik posiada dwa wyświetlacze. Po złożeniu naszego telefoniku dość duży wyświetlacz i po złożeniu drugi, który pokazuje tam tutaj godzinę, zasięg oraz pewnie jakieś inne jeszcze dodatkowe ikonki, SMS-y i tak dalej. Połączenia nieodebrane. Tu widzimy na przedniej ściance naszej obudowy po zgięciu naszej klapki aparat fotograficzny. No oczywiście najzwyklejszy tutaj VGA 0,3 megapikselowy, szkiełko, które kiedyś służyło jako nasze selfie. Tutaj mamy logo naszej marki Motorola. Na bocznej ściance widzimy tutaj spust naszego pewnie aparatu, bądź jakiś skrót. Na samym dole gniazdo ładowania. Po drugiej stronie widzimy tutaj gniazdo 2,5 na nasze słuchaweczki. Tutaj jest ponownie jakiś klawisz skrótowy i klawisze ściszania i pogłaszania. Tu u samej góry znajdują się również otwory, widzicie, na naszą smycz. I to wszystko tutaj, jeśli chodzi tutaj powstały takie informacje naszego telefonu. Po rozłożeniu naszej klapki, zobaczcie, u samej góry widzimy otwory na nasz tutaj główny głośniczek od rozmów. Tutaj logo naszej marki Motorola. Na samym dole widzimy model naszego telefoniku V360. I teraz sobie sprawdzimy naszą baterię. Tutaj sobie rozłożymy. I tu widzicie naszą baterię, ale niestety jakąś podróbkę. Tak ona wygląda. I dokładne informacje na nalepce tej e-mailowej sobie zobaczymy. No i tu widzimy Motorola V360 i dokładnie jakieś informacje, jakiś e-mail i wyprodukowana w Chinach. W tym przypadku to były Chiny. I teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem tej Motorola. Tutaj ściągamy oczywiście naszą klapkę, baterię, kartę SIM i zabieramy się teraz do odkręcenia naszych śrubeczek. Tu sobie szukamy śrubeczki. Tu jest jedna, tu jest druga. No i pewnie jest tu trzecia i czwarta. Pewnie trzeba tutaj ściągnąć tą osłonkę obudowy. Tutaj z samej góry podwadzamy. Tutaj dość ciężko, nie wiem czemu. I tak jest, tu widzimy kolejne śrubeczki. Tutaj więc sobie odkręcamy je wszystkie. Tutaj dość ciężko się odkręca. Jedna już jest. Tu muszę dwoma rękami, bo bardzo ciężko. Nie ma jak w iPhone'ie śrubeczki odkręcać. A w tych starszych telefonach to przeważnie jest właśnie ciężko. Szczególnie takim tutaj lekkim wkrętakiem. No i sobie odkładamy wszystkie na bok. Nasze śrubeczki by nam nie przeszkadzały. Teraz sobie podwadzamy naszą tutaj tylną obudowę, nasz tylny korpusik. Tutaj widzicie najlepiej od samego dołu. Tu sobie podwadzamy. No i jedziemy do samej góry z jednej. Następnie z drugiej strony. I już tu widzimy, fajnie nam odeszło. Jeszcze góra stała, sobie wysuwamy. I tutaj w korpusie znajduje się głośniczek główny, tutaj podobny jak w Sonarysonach. Możemy oczywiście teraz go wymienić, jeśli chcemy. Podwadzamy, wyciągamy. Tutaj widzimy płytę główną. Tutaj odczepiamy naszą główną taśmę. Następnie podwadzamy całą naszą płytę. Tutaj widzicie, bardzo prosto. Ona tutaj w ogóle nie ma praktycznie żadnych zatrzasków. Tu jest jakaś podkładka na tej płycie gumowa. Tutaj sobie ściągamy.
Ona pewnie tutaj dzieli naszą płytę od tutaj innych elementów. I tak wygląda nasza płyta, tutaj główna, zobaczcie, membrankę możemy tutaj bezproblemowo w bardzo prosty sposób wyciągnąć, tutaj podwadzamy, wyciągamy całą, jeśli chcemy jakieś tutaj klawisze powymieniać sobie. A jeśli chodzi na odwrocie, jeśli chodzi tutaj o slot ładowania, tutaj gniazdo ładowania 2,5, tutaj kostka naszej baterii, gniazdo tutaj, widzicie, slot karty SIM, tutaj gniazdo karty pamięci, to wszystko jest niestety wymienne, ale w utrudniony sposób musimy albo podgrzewać, albo lutownicą tutaj używać, jeśli w ogóle macie lutownicę, jeśli w ogóle tutaj cokolwiek mieliście z nią do czynienia w przeszłości. No i tak wygląda ta nasza płyta w tej Motorola. To sobie jeśli chcemy wymienić naszą nakładkę klawiaturki, wyciągamy, jeśli jest starta. I tutaj w tym miejscu jest mikrofonik. W prosty sposób tutaj wymieniamy, podwadzamy, wyciągamy. Teraz przechodzimy tutaj do przodu, zobaczymy co tam się kryje, czy w ogóle jest wymienny nasz wyświetlacz. Tutaj widzimy taki rowek, specjalnie pewnie na podwadzenie w tym miejscu. My sobie jedziemy z jednej i jedziemy na drugą. Taka tutaj nakładka naszej obudowy przedniej. I tu mamy następne kolejne śrubeczki, tu jest jedna i druga. W tym przypadku są takie same rozmiarowo śrubeczki, ale znacznie krótsze. Je sobie odkręcamy. I teraz będziemy podkładać naszą budowę, ale chyba nie z tej strony, bo nie widzę tutaj żadnych zatrzasków, tylko pewnie wewnątrz naszego telefonu, czyli pod naszej klapki. Pewnie tak. Spróbujemy sobie z tej strony. Tak jest, tu jest z tej strony. Jedziemy sobie naokoło. Naokoło naszej obudowy i wyciągamy tutaj wszystkie nasze elementy. Tutaj zobaczcie, to bardzo ciekawie wszystko wygląda. Tu mamy dwie śrubeczki, tu jest jedna i druga, kolejne śrubeczki, jedna i druga. One są takiego samego rozmiaru jak poprzednio, więc tutaj wszystkie śrubeczki te 4 są wszystko jednakowe, więc sobie na pewno nie pomylicie później, ewentualnie gdybyście tutaj kombinowali coś, tutaj podwadzamy nasz głośniczek od rozmów i wyciągamy tą naszą metalową osłonkę. Tu są blokady po bokach, z jednej i z drugiej strony. My sobie z jednej strony podwadzimy. O, wszystko nam już wyszło, nawet cały wyświetlacz, cała płytka. To nasza metalowa osłonka, która mocuje nam tutaj te wszystkie elementy. Tu jest tasiemka jedna. To jest ta główna tasiemka. Tu jest kolejna tasiemka naszego tutaj chyba wyświetlacza. Tu mamy kolejną. Tu jest bodajże jakaś jeszcze jedna. I teraz spróbujemy sobie już... Aha, tu jeszcze jedna, tutaj w tym miejscu. No jest tego sporo. I teraz spróbujemy sobie już wyciągnąć wszystkie te elementy. Czy nam się uda. Tak jest. I tu widzimy te wszystkie elementy spojone wraz z wyświetlaczem przednim i wyświetlaczem tylnym. Tutaj widzicie, jeśli chodzi o głośniczek od rozmów, tu jest lutowany, więc tu musimy zgrzewać, lutować z dwóch miejsc. I jeśli chodzi tutaj o wyświetlacz mini, możemy go tutaj podwadzić. Możemy go wymienić. Tak samo płytę tutaj. Zobaczcie, po całej długości też tutaj możemy wymienić. Z jednej i tutaj z drugiej strony. Jak tu widzicie, nasza płytka, ta, która łączy nam wszystkie te elementy. Z przodu wyświetlacz mini, większy wyświetlacz, aparat fotograficzny, tą główną naszą taśmę. Wszystkie te elementy, które tutaj są na przodzie, jak widzicie.
I tak samo tu możemy też odłączyć nasz wyświetlacz. Tu ma takie mini blokady, widzicie, ale ja już tego nie będę robił. To jest bardzo proste tutaj w tym momencie. Tutaj jeszcze możemy wymienić oczywiście nasz aparacik. Tutaj wymieniamy, wyciągamy to wszystko. Tak samo wibracje wyciągamy. No i tutaj naszą tasiemkę główną przeciągamy, no i wyciągamy. To już jest, tutaj widzicie, wszystko w bardzo prosty sposób wymienne. Teraz zajmiemy się tutaj ponownym montażem tego telefonu. W odwrotnej kolejności zakładamy naszą tutaj płytkę na swoje miejsce. Tutaj przeciągamy nasze tasiemki. Przyklejamy z powrotem na swoje miejsce. Przy okazji już mocujemy naszą tutaj tasiemkę tego małego wyświetlacza. Mocujemy i tutaj przyklejamy tą tasiemką, która była na swoim miejscu, żeby mocowanie było mocniejsze. Zakładamy tutaj ponownie na swoje miejsce, ale wcześniej musimy pamiętać, by tutaj przetrzeć nasz ten wyświetlacz z tego całego syfu. Jeśli już jest przytarty, fajnie wyczyszczony, zakładamy na swoje miejsce. Tutaj mocujemy nasz głośniczek. Aha, tutaj to było tak włożone. Cała taśma była w tym miejscu. Była tak wygięta. A tutaj słuchajcie, jeśli chodzi o tą płyteczkę, tą mini, to musi być tak założona, jak było wcześniej na te kleje, bo ja za bardzo dałem do tyłu, no i tutaj mi nie chwyciło tą tasiemkę w tym miejscu. Więc sobie najlepiej założyć tutaj tą tasiemkę od razu, no i wtedy dopiero tutaj możemy mocować na tej płycie, na tym wyświetlaczu, przyklejać sobie, żeby tu nie było problemów żadnych później ze złożeniem, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i teraz sobie zakładamy tutaj z powrotem naszą tasiemkę, przyklejamy, tutaj ponownie czyścimy. I zakładamy na swoje miejsce. Mocujemy nasz głośniczek. Mocujemy tutaj naszą taśmę główną. Tutaj odsuwamy. I w tym miejscu tutaj zapinamy. Tutaj prawie chyba już wszystko mamy. Jeszcze jakaś tasiemeczka tutaj jest aparatu. Tu mocujemy. W tym miejscu. Tu jeszcze jakaś tasiemka mi odleciała. Mocująca. Ona może tu była, nie wiem. Może tutaj zakryjemy sobie w tych taśmach. Tutaj przesuwamy sobie naszą tasiemkę. I zakładamy tą metalową osłonkę na swoim miejscu. Tutaj z jednej i tutaj z drugiej strony. Ten telefon trochę taki jest rozlazły. Wszystko się troszkę miesza. Ale to tutaj nic się takiego nie dzieje. Tutaj przykręcamy jedną śrubkę. I tutaj drugą. Teraz sobie tutaj na drugą stronę odwracamy. Zakładamy to wszystko na swoje miejsce.
Tutaj przesuwamy naszą taśmę troszkę do przodu. Delikatnie. Tutaj wpinamy i mocujemy tutaj na wszystkich naszych zaczaskach. Tutaj z wszystkich stron. Przykręcamy nasze śrubki na odwrocie. Tutaj jest jedna i druga. Zamykamy naszą klapkę i mocujemy tutaj tą całą rameczkę osłaniającą nasze śrubki. Tutaj z jednej mocujemy, tutaj z drugiej mocujemy, blokujemy. Tutaj mocujemy. No już mamy tutaj przód zamontowany. Trochę dzisiaj ten montaż długo schodzi nam. Troszkę tak nieprofesjonalnie, jak powinno być. Zakładamy naszą nakładkę tutaj klawiatury numeryczno-funkcyjnej na swoje miejsce. Tutaj odpowiednio musimy ładnie ułożyć. Zakładamy naszą tutaj płytę główną. Tutaj sobie trochę wysuwamy naszą taśmę. No i teraz zapinamy. Tutaj wcześniej, jak pokazywałem Wam na przodzie, musicie ją tak wysunąć, żeby później tutaj sobie odpowiednio dochodziła do tego tutaj włącza do płyty głównej, bo potem będziecie mieli problem na siłę wciągać, to możecie tą po prostu ją zerwać. I dlatego właśnie Wam o tym przypominałem wcześniej. Tutaj zakładamy tą gumkę. Tu jest ona na nasze USB. No i tutaj po całości sobie zakładamy. Aha, to musimy będzie ściągnąć. Też troszkę się tutaj zagapiłem. Tu zakładamy na jedno oczko i tutaj na drugie. No i teraz fajnie nam pięknie leży. Zakładamy to z powrotem. Ponownie naszą tasiemkę. Nasz tylny korpusik. Tutaj na wszystkie nasze miejsca. I teraz przykręcamy nasze 4 śrubeczki. Jedna, druga, trzecia i czwarta. I ostatnia śrubeczka, teraz zakładamy tą tylną osłonkę na swoje miejsce. Zakładamy naszą bateryjkę. I to wszystko, jak widzicie, jeśli chodzi o tą Motorola, o ten model V360. To jeśli Wam się filmik podobał, jeśli Wam się kanał podoba, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zachęcam do zostawienia łapki w górę i zostawienia komentarza pod tym filmem. I to wszystko. Zachęcam również do obejrzenia moich kolejnych filmików z udziałem Nokii klasycznych, różnych rodzajów telefonów innych, klasycznych, różnych modeli, różnych producentów i również jakichś tam dotykowców pewnie też będą w niedługim czasie. I to wszystko. Cześć.